Katedra, którą widzicie, to najbardziej rozpoznawalny obiekt w Helsinkach i jedna z głównych atrakcji Helsinek. Helsinki to stolica i największe pod względem liczby ludności miasto w Finlandii. Miasto zostało założone w 1550 roku przez króla Gustawa Wazę. Stało się ono ważnym ośrodkiem handlu. Helsinki zaliczane są do jednego z najdroższych miast europejskich. W 1640 roku główne centrum miasta zostało przeniesione na obecne miejsce. Never stop, don't get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. W stolicy znajduje się najstarszy w Europie elegancki dom towarowy Stockmann. Można w nim kupić dosłownie wszystko. W 1654 roku wielki pożar zniszczył prawie całe miasto. Jak mu siadł na łeby. Zaraz mu się... Co, teraz szykuje się mały spacer po schodach. Zaraz będziecie widzieć po co. Weszliśmy po to. Tu z dołu gorzej widać. Tam jak ten statek jeszcze widać. Stąd jaki wielki. Tu nie ma co w środku, chyba że do środka chcemy wejść. Możemy wejść do środka. O, bułkę z gang. Jaka wielka, nie? No, największa z nich, no szef. Katedra w Helsinkach zaprojektowana została przez Karla Ludwiga Engela. Co roku kościół odwiedza ponad 350 000 ludzi. Katedra jest zbudowana w stylu klasycystycznym. Była budowana w latach 1820 do 1850. Oficjalnie budowę kościoła zakończono dopiero w 1952 roku. Schody prowadzące do wejścia są ulubionym miejscem spotkań i hucznych obchodów Nowego Roku. Jak widzicie, wokół placu widać sporo pięknych starych budynków. Ten szary budynek to jest najstarszy budynek murowany w Helsinkach. Ten po lewej to jest główny budynek rządowy. Miasto oferuje wiele sposobów spędzania wolnego czasu. Przez cały rok organizowane są liczne bezpłatne koncerty w miejskich parkach. No i co widzieliście od środka ją? Taka bez rewelacji. Z zewnątrz tak. Co, znowu mu stoi na głowie? Ja widzę, że te mewy lubią tak stawać na głowach. Znowu, jaki masakra. Masakra, normalnie jest jak białą głowę ma. Tu jakaś scena, coś będą grali. Siedzimy czy coś. Kafe, bar, tu same bary są. A stąd wypływają na zwiedzanie chyba tej zatoczki czy wyspy. Idziemy zobaczyć to i to. Ach, to jest dla łebków zjeżdżalnia. Plac targowy, którym zaraz przejdziemy, jest głównym handlowym skwerem miasta, położonym nad samym morzem. Są na nim rozstawione liczne stragany z pamiątkami, świeżymi owocami morza i innymi lokalnymi specjałami, a także jest wiele budek z jedzeniem. Tu można sobie zrobić taką kino 3D, czy tam ile, że się siada. Więcej niż 3D. Siada i lata nad Finlandią niby, po Finlandii. Coś takiego. Diabelski młyn. I need time to heal, the pain makes it real. I don't wanna feel, I just wanna kill the bad thoughts and steal a good thought and feel. I'm just lost to feel, I'm just lost to feel. I need
to be strong, every breath hold, 'cause I can't move on till I let go. I can't move on. Tam zaraz jedziemy. Jak widzicie, katedra z początku odcinka mocno wyróżnia się na tle całego miasta. 'Cause I can't move on till I let go. To jest główna wartownia, tutaj mieści się również areszt wojskowy. Służba ojczyźnie w Finlandii jest obowiązkowa dla mężczyzn w wieku od 18 do 30 roku. Młodzi mężczyźni muszą ojczyźnie oddać to, co się jej należy w postaci służenia w wojsku od 6 do 9 miesięcy. W oddali widać już Sobór Uspieński. To do niego zmierzamy. Jest to główna świątynia fińskiego kościoła prawosławnego w Helsinkach i największy sobór w zachodniej Europie. Świątynia została wybudowana w 1868 roku. Według projektu rosyjskiego architekta Aleksieja Gornostajewa, zlokalizowana w historycznej dzielnicy Helsinek Katajanokka, posiada złote kopuły i czerwoną fasadę. Reprezentuje przykład rosyjskich wpływów w Finlandii. Świątynia nosi również drugą nazwę – Sobór Zaśnięcia Matki Bożej. Świątynię zdobi 13 złoconych kopuł, które symbolizują 12 apostołów i Jezusa. Dzięki temu, że Sobór Uspieński znajduje się na wzgórzu, jest widoczny z wielu miejsc w Helsinkach i już z oddali przykuwa uwagę. Wejście do środka jest bezpłatne, natomiast co do godzin otwarcia i dni warto zapoznać się przed przyjazdem, bo jest to jedna z pozycji obowiązkowych w Helsinkach. 'Cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed and everything I do Wewnątrz soboru znajduje się przepiękny ikonostas. Styl architektoniczny budynku nawiązuje do bogatych dziejów Finlandii, która przez ponad 100 lat znajdowała się pod rosyjskim panowaniem. Podobał się sobór? To uwaga, zaraz zobaczycie niesamowity kościół w skale, podobny do tego, który widzieliście w Egipcie. Toalety zostały któregoś razu elegancko zdemontowane i wyniesione stamtąd. Ktoś podwędził toalety właśnie z ratusza w Helsinkach, tak. Takie rzeczy tylko tutaj, moi drodzy, co ja mogę wam powiedzieć, te memy to jest w ogóle mały pikuś, ale że nam toalety zabrali, to jest w ogóle hit. Nie wiem jak, tak się podobno stało. Nie wiem jak oni to zrobili, tak mi Ula powiedziała, że nie można wchodzić, bo mówiąc delikatnie, ktoś podwędził kibelki. Chcesz wesprzeć mój kanał i pomóc mi w realizacji marzeń? Wystarczy, że postawisz mi wirtualną kawę o dowolnej kwocie. Link znajdziesz w opisie. Bez rejestracji i bez zakładania konta. Za wszelkie wsparcie bardzo dziękuję. Nowoczesny kościół położony w helsińskiej dzielnicy Tolo, zaprojektowany przez braci Timo i Tuomo, zbudowany w 1969 roku, należy do najpopularniejszych obiektów architektonicznych Finlandii. Podziemny kościół został zbudowany wewnątrz masywnych granitowych skał, pośrodku zwykłego placu. Kształt zewnętrzny kościoła przypomina grób korytarzowy w Irlandii. Na zewnątrz widoczna jest jedynie miedziana kopuła wystająca spoza kamiennych bloków. W
Wnętrze kościoła ma kształt owalny i jest zamknięte nagimi skalnymi ścianami. Przekształcenie skały w kościół zajęło 9 lat. Ze względu na doskonałą akustykę wnętrza kościół był wykorzystywany jako sala koncertowa. Wnętrze jest oświetlane światłem naturalnym, wpadającym poprzez 180 szklanych paneli, umieszczonych pomiędzy kopułą a ścianami świątyni. To jest pałac prezydencki. Bardzo skromny, bardzo prosty, widzicie, brak flagi, brak wartowników, ale już Państwo wiecie, że tylko przy specjalnych okazjach flagę wciąga się na maszt. W XV wieku, kiedy nie było jeszcze parlamentu, szlachta miała swoją osobną siedzibę. W tej chwili budynek jest w rękach władz miasta i rządu i kiedy pani premier zwołuje posiedzenia rządu, takie robocze, to właśnie tutaj te rozmowy w tym budynku są prowadzone. Biało-niebieskie i 3 żółto-czarne, widzicie Państwo? To są lodołamacze. One sobie tutaj przycupnęły, tutaj odpoczywają, nabierają siły. Kiedy nadejdzie odpowiednia pora, ruszą do walki z lodami. Zatoka Fińska musi być przepływowa, musi być na Bałtyku dostęp do wszystkich fińskich portów, bo mnóstwo towarów się przywozi, wywozi, no i wiadomo, lud musi być pokruszony. Odi to biblioteka publiczna w Helsinkach, zbudowana w ramach obchodów stulecia Finlandii. Została przez IFLA wybrana najlepszą biblioteką publiczną w roku 2019. Otwarta 5 grudnia 2018 roku. Zbudowano ją w centrum miasta. Nazwę Odi, czyli Oda w języku polskim, wybrano w otwartym konkursie, w którym mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy Finlandii. Podczas pierwszych 4 miesięcy po otwarciu bibliotekę odwiedziło 1 000 000 osób. Biblioteka notuje najwięcej wypożyczeń wśród bibliotek publicznych w Helsinkach. To tutaj pierwszy raz widziałem robota rozwożącego książki. Do końca 2023 roku wypożyczono ponad 473 000 książek. W ciągu pierwszych 5 lat działalności zorganizowano w niej 170 imprez. W budynku oprócz pomieszczeń typowych dla biblioteki zaprojektowano plac zabaw dla dzieci, studio muzyczne, warsztat, kawiarnie i miejsca spotkań. Podczas budowy wykorzystano lokalne produkty. Drewniana fasada została pokryta deskami z fińskiego świerku. Drukarki 3D. Zaplanowano 3 poziomy: aktywny parter, otwartą czytelnię na 3. piętrze oraz pomieszczenia na 2. piętrze zapewniające dodatkowe usługi i udogodnienia, tak jak studio nagrań. Łącznie powierzchnia budynku wynosi 17 000 m². Budynek posiada 3 wejścia. Na wyższe piętra można się dostać ruchomymi schodami przy południowym wejściu lub spiralnymi schodami z holu. Szare wolne, białe zajęte. Sylwia, widać Cię. Najwyższy czas opuścić ten budynek i zmykać na przejażdżkę po mieście, także zapraszam ze mną. Jeżeli lubicie stare, piękne budynki, to zostańcie do końca. Najniższa pensja, tak, te najniższe pensje to jest 1700 euro z ogonkiem. Odliczamy podatek, odliczamy składki, a więc na rękę 1100-1200 euro. Jeśli rodzina składa się z jednej osoby, to powiedzmy te pieniądze wystarczą, żeby przeżyć miesiąc, tak? Na kamienice, które Państwo tutaj widzicie po lewej i prawej stronie, to jest zabudowa XIX-wieczna. Praktycznie niewiele się zmieniło od czasów, kiedy to było budowane. No może tutaj ten budynek po lewej stronie, który tu trochę nie pasuje, bo to widać, że to takie powojenne. Bo Helsinki, musicie Państwo wiedzieć, że w czasie II wojny światowej, no oczywiście, że były bombardowane, ale nie ucierpiały strasznie mocno, więc zabudowa generalnie pozostała taka, jaka powstała w XIX wieku.
Natomiast w Finlandii to się pali takie wielkie ogniska, to jest takie wielkie święto, że wszyscy czekają, no czekają na Boże Narodzenie, ale czekają również na sobótki, no bo to jest ten dzień, kiedy dzień jest najdłuższy, noc najkrótsza, no i oczywiście wielka impreza, już nie mówię, że się wspomagają mocno, bo się wspomagają, no ale to Państwo na pewno rozumiecie. Ten budynek został wybudowany za pieniądze, za wolne datki. O, tak, za wolne datki mieszkańców Finlandii zebrali tego ponad 30 milionów euro i to zostało tutaj wybudowane. A potem się zaczynają obchody 1 maja. Po prawej stronie teraz będziemy mieli główny deptak Helsinek. No i tutaj tędy przewalają się setki, tysiące młodych i nie tylko młodych ludzi. Zobaczycie na postumencie taką pannę. To jest dar narodu pracującego Związku Radzieckiego dla narodu pracującego w Finlandii. Oczywiście Związku Radzieckiego nie ma, a panna dalej stoi. Sowiecka Jarzyńszina. Wyspę, a w zasadzie to są 2 wyspy i taki wysoki punkt na tej wyspie, widać? To jest wieża kościoła, która to wieża pełni funkcję również latarni morskiej, a całość zabudowań na tych kilku wyspach, bo tych wysp jest kilka, to największa na Bałtyku twierdza obronna Suomenlinna, zbudowana na rozkaz króla Szwecji w XVIII wieku. Formy, widzicie Państwo? I na nich stoły. Tu zaraz na wyciągnięcie ręki, tak? Proszę sobie wyobrazić sytuację, jest piękny dzień, cieplutko, przyjeżdża tutaj cała rodzina, mama, tata i dzieci. Tutaj będą prane chodniki bawełniane. W całej Finlandii są te same podręczniki, te same zeszyty ćwiczeń, te same programy. Oczywiście od nauczyciela zależy, jak ten program jest realizowany, tak? Kochani, 6 lat szkoła podstawowa, 3 lata gimnazjum i to jest obowiązek. Każdy musi skończyć 9 klas. Od klasy 10 nie ma obowiązku chodzenia do szkoły. Od klasy 1 do klasy 9 uczeń otrzymuje pełną wyprawkę ze szkoły, tak? Czy też w szkole, jak przychodzi do szkoły, tak. Po lewej stronie Muzeum Narodowe, zaraz będę kontynuować, po prawej zaś stronie, teraz w remoncie. Finlandia Talo, Dom Finlandia, to właśnie tutaj w 1975 roku odbyła się konferencja KBWE, czyli Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Środkowej. Wezmę taką jedną i będę vloga prowadzić. Nie? Co takie? A to kupy byłaś, no. Pewnie już ciepło w jakimś razie. Uwaga, w tle widzicie Stadion Olimpijski w Helsinkach. Świnka. Chcesz wesprzeć mój kanał i pomóc mi w realizacji marzeń? Wystarczy, że postawisz mi wirtualną kawę o dowolnej kwocie. Link znajdziesz w opisie. Bez rejestracji i bez zakładania konta. Za wszelkie wsparcie bardzo dziękuję.